Dzień dobry, witamy spod wodogrzbotów Mickiewicza, godzina 7 rano w okrojonym składzie o 33,3%. Plan na dziś szpiglasowy wierch. No i teleportujemy się teraz na Morskie Oko. Teleportowani, proszę, mnich, mięgusze, schronisko. O, i przez środek Morskiego Oka ktoś sobie popierdziela w stronę Czarnego Stawu pod rysami. Panorama jak zawsze robi wrażenie. Dobra, oraczyłem się, Łukasz też. I spróbujemy wariantem internetowym przez Morskie Oko. Jest fajnie zmrożona tafla, nie tak jak wczoraj na Czarnym Stawie Gąsienicowym. Drzewa lawina pociągnęła, no tak do 1/4 szerokości Morskiego Oka. Schronisko Morskie Oko jest tu, obrót i moje marzenie małe, czyli Czarny Mięgusz, ale to może nie w zimie. No i dochodzę do końca Morskiego Oka. Tam widać skiturowcy i jakieś wycieczki. Ludzi jak mrówków. Oni tam nikt nie idzie. To tu. Ale cukier wieje. Gościu jakiś kurs prowadzi, nie? No. Gość z dawką, wiesz, tam są 3 osoby. Snowboardzista bardzo dobry. No. Tak. Jesteśmy już kawałek powyżej tafli Morskiego Oka. Idziemy tu po śladach skiturowców. Wczoraj tędy zjechali. Mróz to trochę w nocy związał. No i za chwilę się przebijemy tam do tamtego żlebu i już potem prosto do góry. Chodzimy do góry, krok po kroku. Słońce dogrzewa. Tam, gdzie ci ludzie, jest rozejście na Wrota Chałbińskiego i na Szpiglasową Przełęcz. I tam idziemy. Może i do słońca jest, ale całkiem zimny wiatr i rozumiem teraz prognozę pogody, że odczuwalna -13, mimo że ma być -2 maksymalnie. Rozwidlenie szlaków, skromne 1,5 metra śniegu, piękna panorama dookoła. I teraz darujemy sobie Wrota Chałbińskiego, bo już nam wpadł do głowy taki pomysł, że może jeszcze na Wrota i wrócimy i jeszcze na Szpiglas. No ale powiedzmy, że doszliśmy tutaj do tego rozwidlenia i już wiemy, że idziemy tylko na Szpiglas. Mówi, żebyśmy od dołu podchodzili, a nie trawersowali. To my podejmujemy ryzyko. Powodzenia! Tamci turyści krzyczeli do nas, żebyśmy nie trawersowali tędy, tylko zeszli do nich dołem i tam po prostu atak szczytowy przeprowadzili, bo krzyczą, że słońca dostanie i zjedzie. Wszystko prawda, tylko póki co jest beton. A tam do tego miejsca, z którego mamy podchodzić, zostało nam ile? 10 minut. Akurat słońce zaszło i znowu wieje zimny wiatr. Świeżutka, cieniutka warstwa, to jest świeża warstwa śniegu, z tego nawet lawina nie ma szans zejść. Patrz, ile to jest, tyle tego śniegu. Tam idziemy. No, teraz przechodzimy przez lawinisko. Parę dni temu pewnie coś tu zjechało. Takie wielkie grudy śniegu. Ale przed nami szedł tu jakiś harpagan. Ślady zostawił, bez raków. Same buty odciśnięte. I żerzył chyba. Więc my damy radę. Tam jest rozwidlenie. Tam rysy, mnich, mięgusze w tumanie kurzu, śniegu, Wrota Chałbińskiego, a tu już widać nasz cel. Tam Szpiglasowa Przełęcz. O, tam stoi grupa ludzi. Są tak ze 100 metrów wyżej. Ale ładnie. Trwa wspinaczka na mnicha. Widać tam w pomarańczowej, czerwonej kurtce parę osób, 1, 2, może 3. No chce im się w taką pogodę. Nawiało trochę tej mgły, tam widzimy dwójka się spina,
Ale nie jestem pewien, czy to już wspinają się pod przełęcz, czy wybrali sobie jakiś inny tam, jakieś obejście. Bo właśnie nachodzi ten tuman i nic nie widać. Kilkadziesiąt metrów nad nami wspina się jakaś parka. Czekan mają, ale nie wiem, czy mają raki, bo cały czas w jednym miejscu ich widzimy. A pogoda się trochę skiepściła. Na przykład za mną jest widok na Mięgusze, na Rysy. Musimy bardzo ostrożnie tutaj podchodzić. Ta para jest jakoś wyjątkowo niepewna. Po prostu ledwo idą, a nie chcemy, żeby na nas zjechali. No i bez raków. No. Cześć. Całe szczęście, że jest mgła. Jak masz lęk wysokości, to dla ciebie akurat dobrze. Dychniemy. Chodź tutaj na te kamienie. Ale w ogóle nie macie raków, ani raczków. Mamy, ale Dziewczyna ubrała raki. Zapaliła papierosa. Idą. A Łukasz jeszcze udziela lekcji chodzenia z czekanem i w rakach. Na 30 minut od szczytu Szpiglasowego Wierchu. Tam jest słupek. I przyszło mi torować, bo tu nikogo ostatnio nie było. Jestem chyba tutaj pierwszy. Dobra, pochełpiłem się, że jestem pierwszy na Szpiglasowym Wierchu. Natomiast po prostu szedłem nie tędy co trzeba, bo tu jest autostrada jak z Krakowa do Berlina. Jak tam nasza parka? No, nie widać ich, ale może żyją. Kurczę, dziewczyna trochę spietrana, aż mi jej szkoda. A czemu on jej tych raków nie założył? Nie mam pojęcia. Obcierają, ale jej nie założył. No, bo czekał do ostatniej chwili. To niezbyt mądre, ale no. W dole Dolina Pięciu Stawów. Wielki Staw Polski, widoczny jak na dłoni. A my, wariant zimowy, zejdziemy chyba tam, bo tu widzę łańcuchy. No ale chyba się na ten łańcuch nie porwiemy. Tak. Takimi zakosami zejdziemy do piątki. No mogłoby się rozwiać na chwilę. No zejście tędy to będzie mały wyczyn dnia dzisiejszego. Ale damy radę. Widoczność 150 metrów. 15 minut. Na szczyt. Tak. Ja nie sądzę, że coś zobaczymy na szczycie, bo się zaciągnęło na maksa. Nawisy, nawiane. No w lecie tu było fajniej. Lepsza widoczność, ale wchodziło się za to gorzej. Wszystkie te kamule są teraz przysypane śniegiem. To w rakach się zasuwa. Czekamy do 18 na widoki. Na widoki tak, do 18 czekamy na widoki. Najważniejszy dobry filmik, także czekamy. Tak. YouTube się musi nasycić. Wiesz co? Odbij tu, bo tu jest nawis. Ja nie mam zamiaru tym nawisem zasuwać, ale ścieżka wydeptana. Popatrz jak to wszystko pięknie widać. Ale pięknie! Tam jest kurde morskie oko. Wszystko, Mięgusze, Rysy. Wielki Staw Polski, Mały Staw Polski, Zadni, czy tam jakiś jeszcze inny. W ogóle schronisko widać. O jak wieje. Słupek, litera P jak Polska już jest widoczna. Ja na razie tu jeszcze chwilę postoję, zanim przypuścimy atak szczytowy, te ostatnie 5 metrów. Mówiłem ci, żeby wjechać kolegom na tą gumałówkę! Tu jest widok przynajmniej, stary, coś widać, nie jest źle. O, dobra, nagrywamy to co widać na słowacką stronę. No, to tyle mniej więcej widać. Jeziorka tam w dole nie ma. Słupek. I hop. Nie ma co szaleć, bo na szczycie wąsko, a wiatr mocny.
na słupka nie będę wchodził. Proszę, szpiglas. Naciesz oko. W takich chmurach jeszcze nie byłeś. Boże, jak tu pięknie, jakie piękne hale i turnie! Tu w tych chmurach wychodzi nasza para, która ubierała raki przed chwilą. A tu jest toaleta. Albo te niespotykane zjawisko przyrodnicze. Z uwagi na ocieplenie klimatu najprawdopodobniej występuje żółty śnieg. No, na przełęcz i dalej. Z pozdrowieniami dla Szymona. Dobrze, że cię tu nie ma. Bo jest ciężko. O, dobra. Schodzę z tego nawisu. No teraz coś tu wychodzi. Tutaj tą granią śnieżną. Dobra, teraz tutaj idziemy tędy, ale przynajmniej coś widać. No wiesz co, nie jest najgorzej. To już pal 6, że ze szczytu nic nie było widać, ale przynajmniej tu o teraz się coś odsłoniło. Dobra, rozpoczynamy zejście. Tu jest jeden łańcuch, tam jest drugi łańcuch i tam jest dopiero taka lufa jeszcze w dół. Jest wariant, kurde. Dobra, jest fajnie. No. I tu w dół. Dobra, pora i na mnie. Nie no, widok kurde jak marzenie. Nie spodziewałem się już dzisiaj zobaczyć czegoś takiego. No tam mniej więcej jest zawrat. Tam byliśmy wczoraj. Fajnie się teraz rozwiały te chmury. Tam już widzimy ludzi, schronisko po pierwsze, w Dolinie Pięciu Stawów. I ludzi, którzy tam robią kurs lawinowy, więc azymut na nich i schodzimy. Trochę żałuję, że przez ten staw nie idziemy. No ale dobra. Bliżej, kurczę. W lecie se pójdziemy. O tak. Trwają próby hamowania czekanem w Dolinie Pięciu Stawów. Próba zaliczona, umiesz. Proszę bardzo, trochę się poprawiły warunki. Szpiglas. Tam widać przełęcz, słupek. Przed chwilą spotkaliśmy dwie dziewczyny. Pytały jak tam. Doradziliśmy im wycof. No bo w raczkach i bez czekana to zejście do Morskiego Oka tam ze Szpiglasa mogłoby być trudne i dziewczyny dały się nam namówić na powrót. Z tego miejsca pozdrawiam obie panie. Schronisko. I tam idziemy. Szpiglas. O, idą wspomniane wcześniej dziewczyny przed nami. Już myślałem, że tak szybko zeszły, że ich nie dogonimy. Tam jest grupka na kurs lawinowy. Tu jest grupka na kurs lawinowy. Jest schronisko. Dziewczyny odbijają w prawo. Cześć. Zbyt daleko. Godzina 40.
No i co, schodzimy Doliną Roztoki. Niestety wariant zimowy nie pozwala zobaczyć siklawy. Trudno, ale znalazłem czekan 70, więc jestem do przodu. Mogę się obejść bez siklawy. Jeszcze przed nami z 1,5 godziny do Palenicy i fajrant, nie, do domu. Jesteśmy w strefie granicznej, gdzie występuje śnieg oraz gdzie śnieg już nie występuje, czyli tam. Więc ściągamy raki, inni ściągają narty. I teraz na butach. I tam już jest asfalt przy wodogrzmotach Mickiewicza. Więc kończymy wycieczkę. Dziękuję, do widzenia.